Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? Wiecie doskonale, starzy bywalcy, że ten kanał jest poświęcony profilaktyce zdrowotnej, szeroko pojętej. Wszystko, co się mieści w tym słowie profilaktyka, dbanie o ciało, nasz dobrostan, o ducha, o prawidłowe funkcjonowanie psyche, umysłu i tak dalej. Wszystko, co się mieści w tym słowie profilaktyka. Profilaktyka to nie jest tylko wczesne badanie, wykrywanie choroby i leczenie. Jak wiecie doskonale, lekarzem nie jestem, nie zajmuję się leczeniem, absolutnie. Natomiast chodzi o to, żeby robić coś takiego, żeby nie zachorować. Co prawda wiemy, znamy z naszych doświadczeń, z wiadomości, które dostarczają nam mass media, że odchodzi z tego świata wiele młodych osób, bardzo znanych. To są piękne kobiety, piękni mężczyźni w młodym wieku, 40 parę, 50 parę lat i tak dalej. I tak zastanawiamy się, dlaczego tak jest. Przecież ten człowiek bardzo dbał niby pozornie o siebie, niby się zdrowo odżywiał, niby radził sobie i tak dalej, ale tak prawdę mówiąc, lepiej się powstrzymać bez ocen. Dlaczego? I tam powiedzmy czasami jest taka, przepraszam za słowo, nawalanka wredna i takie wytykanie, no bo przecież on to czy tamto i tak dalej, ale tak prawdę mówiąc, nikt z nas nie wie nic dosłownie na temat życia tego człowieka, który prosto odszedł. Jakie były jego myśli, jakie były jego postępowania, bo słowa mogą być, ale co to oznacza? Często trzeba pewne rzeczy zdefiniować, na przykład zdrowe odżywianie, racjonalne odżywianie i tak dalej. Co to oznacza? Nikt z nas zresztą nie wie, kiedy odejdzie, włącznie ze mną, rzecz jasna. Natomiast na co dzień, oczywiście w dobrym sensie, w dobrym słowa tego znaczeniu, staramy się, niektórzy nie, ale większość z nas stara się dbać o siebie w różny sposób. No i teraz dzisiaj, kochani, będziemy na ten temat mówić, tym bardziej, że trafiłem na bardzo fajny artykuł. Chcę się tym posłużyć, ale przecież to nie tylko chodzi o artykuł, ale również o pewne inne świadectwa. Takim moim świadectwem najnowszym to jest właśnie moja nowa publikacja Metamorfozy, piękno zrodzone z natury, luksus, który zaczyna się wewnątrz. I tutaj za chwileczkę coś tam wam jeszcze pokażę. No więc od czego zaczyna się to piękno? Piękno zewnętrzne zaczyna się od harmonii, dobrego samopoczucia wewnątrz. Metamorfoza zaczyna się wtedy, gdy odważysz się zrezygnować z tego, co ci szkodzi. Reklamuję tą akurat książkę, tą publikację. Jak widzicie, format A4. Myślę, że pięknie wydana. A więc tutaj jest wnętrze okładki zadrukowane, jest bardzo dużo po prostu ilustracji, bogato ilustrowana ta po prostu książka. I to jest ta publikacja, myślę, że nadawałaby się świetnie na kapitalny prezent, zwłaszcza dla naszych pań, ale nie tylko dla pań, również dla panów, którzy po prostu dbają, starają się dbać o siebie i tak dalej. A więc tutaj naprawdę wiele tematów jest poruszonych, dotyczących właśnie tego, o czym za chwileczkę będziemy mówić, kochani. I teraz tak, a więc o czym mówimy? Chodzi o to, żeby długo żyć. Długo żyć. Co to znaczy długo żyć? Czy 2 lata, kiedy się umiera, może 3 lata, kiedy człowiek jest w hospicjum na przykład, chociaż tam w hospicjum ludzie chyba krócej żyją, ale często jest niedołężny, często wymagający poważnej opieki ze strony bliskich czy ludzi, którzy się zajmują profesjonalnie taką dziedziną. Czy to jest w ogóle życie wówczas? Chodzi o to, żeby długo żyć, ale w zdrowiu i sprawności, i żeby nawet śmierć odznaczała się pewną jakością. Jak umieram? Czy umieram w cierpieniu, czy po prostu położyłem się, jutro został po mnie ten kosmiczny skafanderek i sprawa załatwiona. Nasze ciało, nasz pojazd naszej duszy.
A więc w jaki sposób doprowadzić do tego, żebyśmy byli sprawni, bo starzeć się, wszyscy będziemy starzeć, tylko w jaki sposób? Niektórzy starzeją się w bardzo piękny sposób, panie, panowie, kobiety, mężczyźni, a inni po prostu brzydko się starzeją. W takim normalnym tego słowa znaczeniu, wiecie o co chodzi, a więc w jaki sposób możemy się do tego doprowadzić. Ja w mojej książce bardzo dokładnie opisuję te wszystkie zagadnienia. Zresztą również audycja na playliście książki, tam będzie akurat mowa, będzie przedstawiona ta ostatnia moja publikacja, którą nie tak dawno wydałem, dosłownie to nagranie ukaże się 1 grudnia 2025 roku, więc miesiąc wcześniej została ona wydana. To jest absolutna świeżynka. Jeszcze raz powtarzam, bardzo ładnie wydana. Wejdźcie na mój sklep najpierw na stronę www.januszdabrowski.pl i na listewce u góry są zakładki. Kliknijcie sklep, otworzą się książki, tam to znajdziecie. Do poniedziałku, do 1 włącznie, 1 grudnia 2025 roku jest promocja 25% taniej, więc myślę, że to jest świetny prezent. W zasadzie, słuchajcie, każdy gabinet kosmetyczny, każdy gabinet beauty powinien to mieć, no chociażby dla swoich klientek. Myślę, że warto byłoby wdrożyć program, który tutaj ja opisuję, w pewnym sensie opisuję. Oczywiście to wymaga jakiejś rozmowy, bardzo dokładnej i tak dalej powiedzenia, ale po prostu trzeba byłoby zadbać o klientki że tak powiem, od wnętrza. Trzeba zrozumieć, dlaczego uroda zewnętrzna zależy od urody wewnętrznej. Ale o tym jeszcze będziemy sobie mówić. Natomiast, kochani, zapomniałbym, oczywiście proszę z góry o subskrypcję, o lajki, o komentarze i ewentualnie o dzielenie się tą wiedzą z innymi, a więc o dzielenie się linkami ze swoimi znajomymi i tak dalej. Teraz udostępniam jak zwykle ekran i chcę Wam udostępnić również naprawdę bardzo wartościowy tekst, który znalazłem, to nie tak dawno, kilka dni temu, a więc nic się nie dzieje przypadkiem, tylko troszeczkę może, nie wiem, 125% myślę, że to wystarczy, będziecie widzieli dokładnie. I tytuł: Żyj długo, jedz mądrze, starzej się pięknie. Nie potrzeba nam wcale botoksu i detoksu. No, polemizowałbym z tym detoksem, bo warunki są dzisiaj życia takie, że niezależnie od tych wskazówek, które tutaj znajdziecie, niestety inne czynniki wpływają na nasze życie, na nasze zdrowie i ten detoks jest niestety, kochani, potrzebny. Botoks nie, ale detoks tak. Więc artykuł ukazał się 14 listopada 2025 roku na Onecie. Nie chodzi o to, by zatrzymać czas, ale by starzeć się mądrze, z energią, sprawnym ciałem i młodą skórą. Kluczem nie jest restrykcyjna dieta, zgadza się, lecz styl życia, który wspiera długowieczność od środka. Longevity to nie detoks ani głodówka, ale codzienne wybory, które pozwalają nam czuć się młodo przez długie lata. Mówi o Onetowi Marcelina Paszkowska, dietetyczka kliniczna i sportowa, która specjalizuje się w dietoterapii przeciwzapalnej, bardzo fajnie, oraz holistycznym podejściu do zdrowia i od lat zgłębia naukowe aspekty długowieczności i biohackingu. Prawdziwy anti-aging, czyli wszystkie działania przeciwstarzeniowe, zaczyna się nie w słoiczku z kremem, lecz na lokalnym targu, we wspieraniu mikrobioty jelitowej i codziennych nawykach. Ekspertka Marcelina Paszkowska tłumaczy, dlaczego longevity to styl życia, a nie trend z Instagrama, jak hormony stresu przyspieszają starzenie i czemu w filozofii Hara-Hachibu kryje się więcej mądrości niż w niejednej diecie. Pytanie pani dziennikarz Gabrieli Wysockiej. Badania pokazują, że średnia długość życia w ciągu ostatnich 100 lat wydłużyła się o ponad 30 lat. Skoro będziemy żyć dłużej, jak już dziś przygotować naszą dietę, by starzeć się wolniej i zdrowiej? Marcelina Paszkowska. Dieta bez wątpienia stanowi jeden z kluczowych filarów długiego, zdrowego życia.
A, kochani, ode mnie dieta to nie jest coś takiego strasznego. Dieta od greckiego słowa oznacza sposób odżywiania. Wszystko. Bo przecież celem nie jest tylko to, by żyć długo, ale by zachować sprawność, energię i dobrą kondycję aż do późnych lat. Warto pamiętać, że wygląd zewnętrzny jest odzwierciedleniem procesów zachodzących w organizmie. Dlatego troska o zdrowie od wewnątrz przekłada się również na młodszy wygląd. Aby starzeć się wolniej i w lepszej formie, nasza dieta powinna być wysoko odżywcza, jak najmniej przetworzona i wspierać układ odpornościowy, który w dużej mierze decyduje o ogólnym stanie zdrowia. Dobrze jest czerpać inspirację z modeli żywieniowych krajów, w których długowieczność jest normą, jak choćby Japonii. Tam codzienny jadłospis opiera się na świeżych produktach, dużej ilości warzyw, ryb, fermentowanych pokarmów i umiarkowanych porcjach, co w długiej perspektywie sprzyja zachowaniu równowagi i witalności. Fermentowane pokarmy zapewniają wsparcie jelit, a mówi się, że starzenie zaczyna się w jelitach. Co to oznacza w praktyce i jak mikrobiota wpływa na wygląd i kondycję skóry? Mówi się, że starzenie zaczyna się w jelitach. I to stwierdzenie ma mocne naukowe podstawy. Już Hipokrates, nazywany ojcem medycyny, podkreślał, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Dziś wiemy, jak bardzo miał rację. To właśnie w jelitach znajduje się centrum naszej odporności, system GALT. Dodam, 80% co najmniej mocy układu odpornościowego pochodzi z jelit. Ale także w jelitach jest produkowana serotonina, neuroprzekaźnik, wpływający nie tylko na nastrój, ale i na ogólne funkcjonowanie organizmu. Dobrze pracujące jelita trawią i wchłaniają składniki odżywcze w sposób efektywny, a szczelna bariera jelitowa chroni organizm przed przenikaniem toksyn i stanów zapalnych, które przyspieszają procesy starzenia. Kluczową rolę odgrywa tu mikrobiota jelitowa, czyli biliony pożytecznych bakterii zasiedlających nasze jelita. To one wpływają na metabolizm, odporność, a także, co może zaskakiwać, na kondycję i wygląd skóry. Zaburzenia równowagi mikrobioty, tak zwana dysbioza trądziku, przesuszenia, nadwrażliwości czy przyspieszonego starzenia. Z kolei zdrowe jelita wspierają tak zwaną oś jelito-skóra, poprawiając nawilżenie, elastyczność, naturalny blask skóry. Dlatego, jeśli chcemy zachować zdrowie, witalność i młody wygląd, powinniśmy zacząć od troski o jelita. A podstawowym narzędziem tej troski jest zbilansowana, bogata w błonnik, fermentowane produkty i nisko przetworzona dieta, która odżywia zarówno nas, jak i naszą mikrobiotę, bo gdy w jelitach dzieje się dobrze, dobrze dzieje się w całym organizmie. Pytanie. W serialu Netflixa Jak żyć 100 lat, tajemnica niebieskich stref z 2023 roku widzimy, że mieszkańcy Okinawy czy Sardynii jedzą prosto, lokalnie i sezonowo. Co z tej filozofii warto przenieść na polski grunt? Zdecydowanie warto inspirować się stylem życia i odżywianiem mieszkańców tzw. Blue Zones. Ich sekret tkwi właśnie w prostocie, naturalności i szacunku do lokalnych produktów. To, co możemy przenieść na polski grunt, to przede wszystkim korzystanie z łatwo dostępnych, sezonowych składników, przygotowywanie posiłków samodzielnie oraz ograniczenie wysoko przetworzonej żywności. Niestety współczesny styl życia często temu nie sprzyja. Półki sklepowe uginają się od gotowych produktów pełnych sztucznych dodatków, konserwantów, nadmiaru cukru, które negatywnie wpływają zarówno na nasze zdrowie, jak i na mikrobiotę jelitową. Tymczasem powrót do prostego, naturalnego jedzenia, przygotowywanego w domu z lokalnych składników z dbałością o produkty o działaniu przeciwzapalnym, to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na poprawę jakości życia i skóry, spowolnienie procesów starzenia. Skóra to największy organ ciała, ale nie starzeje się w oderwaniu od reszty organizmu. Jakie sygnały daje nam skóra, że nasze wnętrze też się starzeje? Skóra to swoiste lustro tego, co dzieje się wewnątrz naszego organizmu. Nie starzeje się w izolacji. Jej kondycja odzwierciedla stan jelit, obecność stanów zapalnych, poziom stresu, nawodnienia czy odżywiania komórkowego.
Kiedy wewnętrzne procesy regeneracyjne zaczynają zwalniać, skóra wysyła pierwsze sygnały. Traci elastyczność i blask, staje się bardziej sucha i podatna na podrażnienia. To nie tylko efekt upływu czasu, ale również oznaka osłabionej bariery antyoksydacyjnej, przewlekłego stresu oksydacyjnego lub zaburzeń w mikrobiocie jelitowej. Dlatego dbając o młody wygląd skóry, nie możemy skupiać się wyłącznie na pielęgnacji zewnętrznej. Prawdziwe anti-aging zaczyna się od środka, od dobrze zbilansowanej diety, odpowiedniego nawodnienia, snu, ruchu i troski o zdrowie jelit. Skóra jest po prostu komunikatem od organizmu, że coś w naszym wnętrzu potrzebuje większej uwagi. Pani protokół długowieczności pokazuje, że można realnie spowolnić wiek biologiczny. Jakie zmiany w diecie były dla pani przełomowe? Zgadza się. Mój protokół długowieczności pozwolił mi spowolnić proces starzenia organizmu o 27%. Jestem żywym przykładem na to, że spowolnienie wieku biologicznego jest możliwe, a kluczową rolę odgrywają nasze codzienne wybory. Dla mnie przełomem była rezygnacja z tradycyjnych ciast i kupnych słodyczy, które zastąpiłam owocami oraz deserami przygotowywanymi samodzielnie z naturalnych składników. Istotnym krokiem okazało się też wyeliminowanie produktów wywołujących stany zapalne w moim organizmie, takich jak nabiał, drożdże czy gluten, a w szczególności pszenica. Ze zbóż glutenowych spożywam jedynie orkisz. Wszystkie posiłki przygotowuję sama, a podczas wyjazdów planuję swoje żywienie z wyprzedzeniem. Nie zostawiam tego przypadkowi. Uważam, że to niezwykle ważne w kontekście dbania o zdrowie, energię i długowieczność. Dziś czuję się zdecydowanie lepiej niż 10 lat temu, mimo że metrykalnie jestem starsza. Coraz częściej słyszymy o diecie epigenetycznej. Jak jedzeniem możemy hakować własne geny, by spowolnić starzenie i wspierać młodość skóry? Epigenetyka to fascynująca dziedzina nauki, która ukazuje, że choć nie mamy wpływu na geny, które odziedziczyliśmy, w gruncie rzeczy mamy pewien wpływ. Możemy świadomie wpływać na to, które geny zostaną aktywowane, a które pozostaną nieaktywne. Zgadza się, właśnie o to chodzi. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa styl życia, zwłaszcza sposób odżywiania. Potwierdzają to liczne badania, w tym eksperymenty przeprowadzane na bliźniakach jednojajowych, które posiadają identyczny genom. Wykazano, że zmiana diety na roślinną u jednego z bliźniaków doprowadziła do spowolnienia jego wieku biologicznego, podczas gdy drugi, pozostający na diecie wszystkożernej, nie odnotował żadnych zmian. Dieta epigenetyczna opiera się na produktach dostarczających związków, które regulują ekspresję genów odpowiedzialnych za regenerację, odporność i procesy zapalne. Kluczowe są tu m.in. antyoksydanty, polifenole, kwasy omega-3, witaminy z grupy B oraz sulforafan obecny w warzywach kapustnych. Regularne spożywanie takich produktów może włączyć geny długowieczności, a jednocześnie wyciszyć te sprzyjające starzeniu, stanom zapalnym czy skracaniu telomerów. W praktyce oznacza to dietę bogatą w warzywa, owoce jagodowe, oliwę z oliwek, orzechy, ryby, fermentowane produkty oraz przyprawy o działaniu przeciwzapalnym, takie jak kurkuma czy imbir. Równie ważna jest eliminacja żywności prozapalnej, czyli cukrów i słodkich produktów, słodycze, ciastka, napoje, desery, produktów wysoko przetworzonych, fast foody, słone przekąski, wędliny i kiełbasy, tłuszczy. Nasycone kwasy tłuszczowe występują w tłustym mięsie i pełnotłustych produktach mlecznych i tłuszczy trans, a więc margaryny, słodycze, fast foody. Produktów zbożowych, białe pieczywo, ryż, alkoholu, soli, sztucznych dodatków. Taki sposób odżywiania nie tylko wspiera młodość skóry, ale też spowalnia starzenie całego organizmu, hakując nasze geny w najbardziej naturalny sposób, jaki istnieje, poprzez codzienne wybory na talerzu. Starzenie się to w dużej mierze efekt przewlekłego stanu zapalnego, inflammaging. Jak dieta przeciwzapalna
wpływa na skórę, jakie produkty są jej filarami. Przede wszystkim podstawą diety przeciwzapalnej są świeże, sezonowe warzywa. Im bardziej kolorowy talerz, tym lepiej. Różnorodność barw to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim bogactwo antyoksydantów i fitozwiązków wspierających walkę z wolnymi rodnikami stanem zapalnym. Kolejnym filarem jest odpowiedni profil kwasów tłuszczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwasów omega-3 pochodzenia morskiego, obecnych na przykład w tłustych rybach, takich jak łosoś, makrela czy sardynki. Mamy na myśli tutaj oczywiście łososia wybitnie morskiego, a nie łososia z hodowli przemysłowych. Równie ważne są jednonienasycone kwasy tłuszczowe omega-9, których źródłem są dobrej jakości oliwa z oliwek oraz awokado. Nie możemy zapominać o białku. Pełni ono kluczową rolę w regeneracji tkanek, funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz kondycji skóry. W końcu kolagen, tak często wspominany w kontekście młodego wyglądu, to właśnie białko. W diecie warto uwzględniać jajka, tofu, tłuste ryby, umiarkowanej ilości mięsa. Jego nadmiar, niestety, powszechny w diecie zachodniej, działa prozapalnie. Istotna jest również ilość spożywanego jedzenia. Przejadanie się sprzyja procesom zapalnym, dlatego warto inspirować się zasadą hara-hachi-bu, praktykowaną w Japonii. Jedz do 80% sytości. Dieta przeciwzapalna to nie tylko to, co jemy, ale też to, czego unikamy. Należy ograniczyć produkty prozapalne, przetworzoną żywność bogatą w cukry proste, pszenicę, tłuszcze nasycone oraz tłuszcze trans, często obecne w gotowych produktach spożywczych. Dodatkowo używki takie jak alkohol czy papierosy znacząco nasilają stan zapalny i przyspieszają procesy starzenia także w skórze. No właśnie, cukier. Coraz więcej badań wskazuje, że cukier nie tylko przyspiesza starzenie wewnętrzne, ale też postarza skórę poprzez glikację kolagenu. Jakie są Pani sposoby na redukcję cukru w diecie? Zdecydowanie się z tym zgadzam. Nadmierne spożycie cukru i ogólnie węglowodanów to jeden z głównych problemów współczesnej diety. Często idzie w parze z niskim poziomem aktywności fizycznej, co prowadzi do zaburzeń metabolicznych, takich jak nadwaga, insulinooporność czy cukrzyca typu 2. Z perspektywy starzenia organizmu nadmiar cukru przyspiesza proces glikacji białek, czyli nieenzymatycznego sklejania cząsteczek cukru z białkami, w tym z kolagenem. Glikacja prowadzi do utraty elastyczności i jędrności skóry, pogłębiania zmarszczek i przyspiesza starzenie się tkanek. To jeden z powodów, dla których osoby spożywające dużo cukru mogą wyglądać na starsze niż są w rzeczywistości. Warto przy tym pamiętać, że cukier to nie tylko słodkie przekąski. Węglowodany z pieczywa, makaronu, ryżu czy ziemniaków również ulegają rozkładowi do glukozy i w nadmiarze działają podobnie szkodliwie. Najważniejsze jest świadome podejście. Skóra bardzo szybko odwdzięcza się za te zmiany. Staje się bardziej promienna, elastyczna i mniej podatna na stany zapalne. W Pani wpisach często pojawia się minimalizm żywieniowy, mniej przetworzonego jedzenia, więcej prostoty. Czy skóra lubi, kiedy jest mniej? Działa także w diecie? Zdecydowanie tak. Skóra, podobnie jak cały organizm, lubi, kiedy nie jest przeciążana. Minimalizm w diecie to świadomy wybór jakości ponad ilość. Im mniej przetworzonych, sztucznie wzbogacanych produktów, tym mniejsze ryzyko przewlekłego stanu zapalnego, który przyspiesza procesy starzenia, również te widoczne na skórze. Dieta oparta na prostych, naturalnych składnikach, sezonowych warzywach, dobrej jakości tłuszczach, białku i błonniku sprzyja równowadze metabolicznej, a to z kolei przekłada się na lepszą kondycję skóry, jej koloryt, jędrność i zdolność do regeneracji. Warto też wspomnieć o tym, że przejadanie się i nadmiar węglowodanów w diecie są czynnikami, które przyspieszają starzenie komórkowe. Dlatego tak często podkreślam zasadę umiaru, zarówno w ilości jedzenia, jak i w jego składzie.
Czasem mniej znaczy więcej, również w kontekście zdrowej, promiennej skóry. Polifenole, antyoksydanty, błonnik, zdrowe tłuszcze. Które z nich są najbardziej kluczowe dla skóry w kontekście longevity? Polifenole, antyoksydanty oraz zdrowe tłuszcze odgrywają ważną rolę w zachowaniu zdrowia i młodego wyglądu skóry. W kontekście longevity, czyli długowieczności i spowolnienia procesów starzenia, najważniejszy jest synergiczny efekt wszystkich tych składników. Polifenole z jagód, z zielonej herbaty, kurkumy, oliwy z oliwek mają silne działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Chronią komórki skóry przed stresem oksydacyjnym, który przyspiesza starzenie. Antyoksydanty, tak jak witamina C, E, beta-karoten czy koenzym Q10, neutralizują wolne rodniki odpowiedzialne za uszkodzenia skóry i wspierają regenerację tkanek. Zdrowe tłuszcze, zwłaszcza omega-3 pochodzenia morskiego i omega-9, działają odżywczo i ochronnie, wspierają barierę lipidową skóry, redukują stany zapalne i poprawiają jej elastyczność oraz nawilżenie. Ponadto błonnik również jest ważny, ale jego wpływ na skórę jest pośredni. Wspiera mikrobiotę jelitową, która reguluje stan zapalny w całym organizmie, w tym także w skórze. Przepraszam. W Blue Zones codzienna aktywność fizyczna idzie w parze z prostą dietą. Jak duże znaczenie ma synergia dieta plus ruch dla kondycji skóry całego organizmu? Nie da się mówić o spowolnieniu procesów starzenia bez uwzględnienia aktywności fizycznej. Od lat zgłębiam tematykę długowieczności i obserwuję osoby, które dożywają sędziwego wieku w dobrej kondycji. Wspólny mianownik? Regularny ruch. Długowieczne ciało musi być regularnie wzmacniane i stymulowane. Nie tylko poprzez intensywne ćwiczenia, ale również przez codzienną, umiarkowaną aktywność, jak chodzenie, prace ogrodowe czy jazda na rowerze. To kluczowe nie tylko dla mięśni, kości i serca, ale także dla skóry. Poprawia się krążenie, dotlenienie tkanek i efektywność detoksykacji organizmu. A więc jest mowa tutaj o detoksykacji. W tytule widzicie, czy potrzebna jest detoksykacja. Jest potrzebna właśnie w taki sposób. Sama praktykuję codzienne spacery i uważnie śledzę codzienną liczbę kroków. Szczególnie polecam spacery na łonie natury. Łączą ruch z redukcją stresu, co ma ogromne znaczenie w kontekście longevity. Kortyzol, hormon stresu, przyspiesza starzenie się skóry, dlatego każda forma naturalnego wyciszenia działa na naszą korzyść. Nie możemy zapominać, że siedzący tryb życia to dziś jedno z największych zagrożeń dla zdrowia, również dla skóry. Ruch i dieta to dwa filary długowieczności, które wzajemnie się wzmacniają. Ich synergia to najskuteczniejsza strategia spowalniania starzenia, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Widzimy trend na longevity supplements. Czy suplementy naprawdę mogą wydłużyć młodość skóry, czy raczej to dieta bazowa decyduje o efektach? Suplementacja może być codziennym, cennym wsparciem strategii długowieczności, również jeśli chodzi o zdrowie i wygląd skóry, ale tylko jako uzupełnienie, a nie zastępstwo zbilansowanej diety i stylu życia. Podstawą zawsze powinna być dobrze skomponowana dieta oparta na świeżych, nieprzetworzonych produktach, odpowiednia ilość snu, aktywność fizyczna oraz redukcja stresu. To właśnie te elementy w największym stopniu wpływają na tempo starzenia się organizmu i kondycję skóry. Suplementy pełnią doskonałą rolę uzupełniającą, szczególnie w przypadku niedoboru witamin, składników mineralnych czy substancji aktywnych o działaniu przeciwstarzeniowym, takich jak kolagen, witamina C, koenzym Q10, resveratrol, NAC czy kwasy omega-3. Dlatego tak istotne jest wykonywanie regularnych badań i identyfikowanie indywidualnych potrzeb organizmu. Suplementacja powinna być celowana, a nie przypadkowa. Suplementy mogą wspierać zdrowie skóry i spowalniać procesy starzenia, ale nie zastąpią zdrowej diety, aktywności fizycznej i higieny życia. To styl życia stanowi fundament długowieczności i dobrej kondycji skóry, a suplementacja rozsądny, wspierający dodatek.
Skóra potrzebuje białka do regeneracji, ale też warzyw i zdrowych tłuszczów. Jak powinna wyglądać proporcja makroskładników w diecie długowieczności? Podstawą diety sprzyjającej długowieczności jest zbilansowane spożycie białka pochodzącego z różnych źródeł, świeżych i różnorodnych warzyw oraz zdrowych tłuszczów roślinnych. Taki sposób odżywiania działa przeciwzapalnie i wspiera procesy regeneracyjne organizmu, w tym także skóry. Kluczowe jest ograniczenie spożycia węglowodanów, zwłaszcza prostych cukrów, które sprzyjają stanom zapalnym i procesom starzenia. Proporcje makroskładników powinny być dostosowane indywidualnie, przede wszystkim do poziomu aktywności fizycznej. U osób aktywnych zapotrzebowanie na węglowodany rośnie, natomiast u osób prowadzących siedzący tryb życia lepiej sprawdzi się dieta oparta głównie na białku, warzywach, zdrowych tłuszczach i niewielkich ilościach owoców. Produkty zbożowe, tak jak ryż, kasze czy makarony, mogą pojawiać się w symbolicznych ilościach lub być całkowicie ograniczone. Równie istotna co jakość jedzenia jest także częstotliwość posiłków. W diecie długowieczności nie zaleca się zbyt częstego jedzenia. Zbyt wiele posiłków w ciągu dnia ogranicza zdolność organizmu do regeneracji, a tym samym może przyspieszać procesy starzenia. Czy w polskich realiach zdrowa żywność naprawdę musi być droga? Jak jeść w duchu longevity, nie wydając fortuny? Zdrowe odżywianie nie musi być kosztowne. To mit, który często zniechęca do wprowadzenia korzystnych zmian w diecie. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na samodzielne przygotowywanie posiłków. To jedna z najprostszych i najskuteczniejszych metod, by jeść zdrowo, jednocześnie oszczędzać. Posiłki przygotowywane w domu są nie tylko tańsze, ale też dają pełną kontrolę nad jakością i składem jedzenia. Dieta wspierająca długowieczność powinna bazować na sezonowych i lokalnych produktach. Nie trzeba sięgać po drogie, egzotyczne superfoods. Wiele z nich ma swoje tańsze, krajowe odpowiedniki. Warto również rozważyć zakupy niektórych produktów przez internet, na przykład orzechów, przypraw, zdrowych tłuszczów, jak oliwa czy olej lniany, czy naturalnych słodzików. Ceny w sklepach online bywają znacznie bardziej konkurencyjne niż w stacjonarnych marketach. Dieta w duchu longevity nie musi rujnować domowego budżetu. Przeciwnie, to inwestycja w przyszłość. Zawsze powtarzam, pieniądze zaoszczędzone dziś na jakości jedzenia często trzeba będzie wydać w przyszłości na leczenie. Zdrowe odżywianie to nie koszt, to profilaktyka. Jakie zapomniane, tanie, lokalne produkty, na przykład kasze, kiszonki, strączki, warto wprowadzić na talerz, jeśli zależy nam na długowieczności, pięknej skórze? Jeśli zależy nam na wspieraniu zdrowia, spowalnianiu procesów starzenia i pielęgnacji skóry od wewnątrz, zdecydowanie warto sięgać po lokalne, sezonowe produkty. Wiele z nich mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jestem ogromną fanką buraków. Jem je codziennie w różnych formach. Uważam, że to właśnie one w dużej mierze wspierają mój organizm w procesach regeneracji, opóźniają oznaki starzenia. Podobnie cenne są kiszonki, choć warto pamiętać, że nie każdemu służą. Powinny je spożywać przede wszystkim osoby, których jelita dobrze tolerują fermentowane produkty. Codziennie na talerzu powinna znaleźć się co najmniej jedna porcja zielonych warzyw liściastych. To źródło chlorofilu, kwasu foliowego, czyli witaminy B9, polacyny i przeciwutleniaczy. Bardzo polecam również kiełki, brokuły i oliwki, które są nie tylko smaczne, ale wyjątkowo odżywcze. Dobrą zasadą jest komponowanie posiłków tak, by zawierały minimum 3 różne warzywa. Różnorodność to klucz do pełnego spektrum składników odżywczych. W diecie długowieczności nie może zabraknąć strączków, takich jak soczewica, fasola czy groch. To doskonałe źródła roślinnego białka, błonnika, cynku i żelaza, niezwykle ważnych dla jędrnej, zdrowej skóry. Są także sycące i przyjazne dla portfela. Nie zapominajmy też o kaszach. Jaglanej i gryczanej dostarczają witamin z grupy B,
magnezu, żelaza i antyoksydantów. Kasza jaglana dodatkowo działa zasadotwórczo, wspierając naturalne procesy oczyszczania organizmu. Z białkowych składników warto sięgać po ryby, tofu i jaja. Inspirację można czerpać z diety japońskiej, która od lat uznawana jest za jeden z filarów długowieczności. Na koniec warto wspomnieć o siemieniu lnianym i oleju lnianym, bogatych w kwasy omega-3, które wspierają gospodarkę hormonalną, zdrowie skóry, włosów i paznokci. Jeden z najczęstszych mitów to przekonanie, że dieta wspierająca młody wygląd i długowieczność musi być surowa, restrykcyjna i pełna wyrzeczeń. Oczywiście pani dietetyk absolutnie ma rację, nie musi być restrykcyjna, nie musi być pełna wyrzeczeń. W pani praktyce pojawia się temat wieku biologicznego. Jakie składniki lub nawyki w diecie mogą realnie odmładzać nasze komórki? Wiek biologiczny może znacząco różnić się od kalendarzowego. To, jak młody jest nasz organizm na poziomie komórkowym, zależy przede wszystkim od stylu życia i codziennych wyborów. To nie metryka, lecz jakość naszego funkcjonowania, która znajduje odzwierciedlenie między innymi w kondycji skóry, poziomie energii, pracy układu hormonalnego czy odporności. Filarami spowolnienia starzenia są odżywcza dieta i regularna aktywność fizyczna, ale w praktyce kluczowa okazuje się komplementarność wielu czynników. Oprócz jedzenia i ruchu ogromne znaczenie mają odpowiednia suplementacja, nawodnienie, sen, zarządzanie stresem, a także nastawienie do życia. Często niedoceniane, a fundamentalne dla zdrowia. Z własnej praktyki i doświadczenia mogę powiedzieć, że duże znaczenie mają również elementy biohackingu, tak jak morsowanie czy sauna na podczerwień. Oba te rytuały regularnie stosuję i widzę ich wpływ na regenerację organizmu, odporność i samopoczucie. Nie musimy wprowadzać wszystkiego od razu. Najlepsze efekty daje stopniowe budowanie zdrowych nawyków, krok po kroku. Tak jest, step by step. To proces, który często trwa miesiące, nawet lata, ale to właśnie systematyczność i konsekwencja przynoszą trwałe rezultaty. Czy rytm dobowy i godziny jedzenia mają wpływ na procesy regeneracji skóry? Czy popularne ostatnio tak zwane okno żywieniowe, czy post przerywany może wspierać longevity skóry? Rytm dobowy, odpowiednia ilość snu, jak i czas snu są dla nas kluczowe. Warto zadbać, aby zasypiać około godziny 22. Badania wykazują, że jest to najlepsza pora dla nas. Post przerywany i mniejsza ilość posiłków w ciągu dnia, szczególnie w połączeniu z aktywnością fizyczną, wspierają procesy regeneracji, oczyszczania się organizmu i spowalniają procesy starzenia. Zasada 5 posiłków, promowana w ubiegłym stuleciu, już dawno odeszła do lamusa. Zbyt częste spożywanie pokarmu stymuluje insulinę, a w kontekście longevity powinniśmy dbać o niski jej poziom oraz wysoką insulinowrażliwość. Posty przerywane bardzo wspierają te procesy. W filmie Jak żyć do setki pada stwierdzenie, że długowieczność to bardziej styl życia niż restrykcyjna dieta. Zgadza się pani z tym? To szczera prawda. Długowieczność to nie chwilowy trend, ani rygorystyczna dieta stosowana przez kilka tygodni. To styl życia, który budujemy świadomie i konsekwentnie. Kluczem jest wypracowanie nowych, trwałych nawyków, które będą wspierać zdrowie, opóźniać procesy starzenia i dawać nam codzienną energię przez lata, nie miesiące. Dieta odgrywa oczywiście ogromną rolę, ale nie chodzi o restrykcje czy wyrzeczenia. Dieta przeciwzapalna, oparta na naturalnych, nieprzetworzonych produktach, może być naprawdę smaczna, urozmaicona i przyjemna, bez poczucia straty. A kiedy zaczynamy dostrzegać realne efekty, lepsze samopoczucie, promienną skórę, większą wydolność, stabilny nastrój, zyskujemy silną motywację, by kontynuować ten styl życia. W swojej praktyce miałem przyjemność towarzyszyć wielu pacjentom w tej zmianie, widząc ich spektakularne metamorfozy, nie tylko zewnętrzne,
ale przede wszystkim zdrowotne, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, długowieczność zaczyna się od codziennych, prostych decyzji, a nie od jednorazowych reżimów. Jakie są największe mity na temat jedzenia na młodość? Co najczęściej powtarzają media i ludzie, a co pani obala? Jeden z najczęstszych mitów to przekonanie, że dieta wspierająca młody wygląd i długowieczność musi być surowa, restrykcyjna i pełna wyrzeczeń. Tymczasem nie chodzi o ograniczenia, lecz o świadome wybory, które z czasem stają się naturalnym stylem życia. Oczywiście, model żywienia wspierający zdrowie wiąże się z rezygnacją z fast foodów, przetworzonych słodyczy czy alkoholu. Ale czy naprawdę możemy mówić o wyrzeczeniu, rezygnując z czegoś, co szkodzi naszemu ciału? Zamiast tego warto skupić się na możliwościach. Na bazie sezonowych, lokalnych, naturalnych produktów można tworzyć pyszne, odżywcze i satysfakcjonujące posiłki. Współczesna kuchnia prozdrowotna jest naprawdę bogata w smaki i inspiracje, pełna zamienników i kreatywnych przepisów, które nie tylko służą zdrowiu, ale też cieszą podniebienie. Prawdziwą przyjemnością nie jest chwilowy impuls smakowy, ale świadomość, że karmimy ciało tym, czego naprawdę potrzebuje. Dając organizmowi to, co dla niego dobre, inwestujemy w siebie, w naszą przyszłą sprawność, wygląd, samopoczucie. Bo na swoją przyszłość pracujemy nie jutro, ale każdego dnia, przez decyzje podejmowane tu i teraz. Gdyby miała pani wskazać 3 kluczowe zasady diety długowieczności dla skóry, które każdy może wdrożyć od dziś, co by to było? Myślę, że 3 filary długowieczności, które bezpośrednio wpływają na kondycję skóry i całego organizmu to: po pierwsze, dieta przeciwzapalna. To absolutna podstawa, sposób odżywiania eliminujący przewlekłe stany zapalne, które przyspieszają starzenie, pogarszają wygląd skóry i zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych. To styl jedzenia, który można wdrażać stopniowo i który naprawdę działa. Po drugie, regularna aktywność fizyczna. Ruch działa jak naturalny eliksir młodości. Polecam połączenie ćwiczeń wzmacniających, aktywności aerobowej i codziennych spacerów na świeżym powietrzu. Zamiast kolejnego wieczoru na kanapie wybierzmy ruch. Po trzecie, pozytywne nastawienie i poczucie celu. Czasem zapominamy, że nasz umysł również wpływa na wygląd. Badania pokazują, że osoby żyjące z pasją, radością, poczuciem sensu starzeją się wolniej. Zdrowa dieta i ruch pomagają utrzymać dobry nastrój, ale równie ważne jest pielęgnowanie wdzięczności i wewnętrznej równowagi. Skóra bardzo szybko odbiera te sygnały. Długowieczność zaczyna się w głowie, a potem na talerzu i w codziennych nawykach. Kochani, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o treść artykułu. Kim jest pani Marcelina Paszkowska? Dietetyczka kliniczna i sportowa. Specjalizuje się w dietoterapii przeciwzapalnej oraz holistycznym podejściu do zdrowia. Od lat zgłębia naukowe aspekty długowieczności biohackingu, skupiając się na naturalnych metodach spowalniania procesów starzenia, zarówno u pacjentów, jak i u siebie. Entuzjastka zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, świadomego odżywiania. Prywatnie pasjonatka biegania. Dobrze, kochani, zatrzymujemy to udostępnienie. Ten artykuł zrobił na mnie, nie ukrywam, bardzo duże wrażenie. Z przyjemnością go czytałem, po raz pierwszy dla siebie, dlatego że znalazłem, powiedzmy, niejako, powiedzmy, pokrewną duszę w tym, co ja robię od wielu, wielu lat. Praktycznie ze wszystkimi tezami tego artykułu się zgadzam. Może jedna nie została wymieniona. Chodzi oczywiście o zakwaszenie organizmu, czyli kwasicę metaboliczną utajoną, czyli tak zwaną latentną, bezobjawową. Nie wszystko być może w artykule można po prostu powiedzieć, a być może akurat pani Marcelina Paszkowska może akurat o tym może nie wiedzieć i tak dalej, dlatego że to ciągle jest w powijakach, ciągle mówi się też, że to jest bzdura i tak dalej, ale generalnie wszystko to, co powiedziała pani Marcelina Paszkowska w tym artykule, sprowadza się do tego, że odkwaszamy organizm. Czy to jest ruch, czy to jest dieta bogata w warzywa i tak dalej, i tak dalej. Odkwaszamy organizm, likwidujemy stany zapalne,
Wspomagamy organizm, dożywiamy go. Każda komórka naszego ciała powinna otrzymywać dziennie 70 składników odżywczych, 20 soli mineralnych, łącznie 90 różnych składników. Dzień w dzień. Nie oznacza to, że na talerzu mamy mieć 90 różnych składników. Nie, możemy mieć 3, 4, 5 składników, w których jest to wszystko. Dieta powinna być urozmaicona. Nie powinno być tak, jak nam mówiono, 5 posiłków dziennie. Wystarczą 2. Warto stosować post przerywany, tak zwane okno żywieniowe. Ja na przykład akurat stosuję tego typu zasadę, że załóżmy, w tym dniu, w którym nagrywam, swój pierwszy posiłek zjadłem o godzinie 15 i tuż jest mój ostatni posiłek tego dnia. Poważnie. To panu się nie chciało jeść? Nie. Dlatego, że jestem przyzwyczajony. Ja muszę się rano nachodzić, żeby w ogóle coś zjeść. Więc często moje posiłki to jest godzina 11, 12, a czasami później. Ja nie mam tego potrzeby. A też pracuję fizycznie. Mam ogród, który po prostu obrabiam, mam folię, którą sam wybudowałem, bardzo solidna, bardzo wysoka, żebym produkował własne po prostu sadzonki i tak dalej, a więc pracuję. Ktoś musi ten ogród skopać, ktoś musi wykosić po prostu łąkę i tak dalej, i tak dalej. Normalna sprawa. I teraz, jeżeli zjem późno, to ewentualnie drugi posiłek, jeżeli zjem o godzinie 11, to drugi posiłek jest dopiero 5 godzin później. A więc na przykład godzina, załóżmy 17 maksymalnie i o 17 już jest koniec. Zjadłem, sprawa załatwiona. Później jest wieczór, do następnego dnia zwróćcie uwagę, ile godzin upływa. Co najmniej 12 godzin. A więc okno żywieniowe polega na tym, że jemy w przeciągu 8 godzin, a później przez następne 12 godzin, przepraszam, przez 16 godzin już nie jemy. Czyli jeżeli ostatni posiłek, na przykład jak dzisiaj, jest o 15, pierwszy i ostatni, to ja następnego dnia mogę jeść również o godzinie może 13, 12, 15, sprawa załatwiona. Ale będzie tak, że jutro niczego nie będę jadł. Czyli zrobię sobie 36-godzinny post, który kapitalnie działa na cały organizm. Przede wszystkim przyspiesza metabolizm, kapitalnie oczyszcza ciało i doprowadza do tego, że następuje przyspieszone spalanie bardzo niebezpiecznego tłuszczu trzewnego, czyli tak zwanego wewnętrznego, visceralnego. Tłuszczu, który gromadzi wszelkiego rodzaju toksyny, staje się rodzajem gruczołu dokrewnego, który wytwarza różnego rodzaju hormony i jest źródłem całej masy stanów zapalnych, jest takim rozsadnikiem, taką bombą, w której się włączył zegar i w którym momencie po prostu, w pewnym momencie to po prostu wybuchnie. A więc kochani, wszystko można zrobić. Ja jestem najlepszym przykładem, jeżeli w ogóle coś propaguję, a propaguję od wielu lat kompleksowe wspomaganie metaboliczne organizmu, program opracowany przez lekarzy w oparciu o suplementację, o czym pani Marcelina Paszkowska tutaj również dzisiaj mówiła, że warto dożywiać organizm, wspomagać oczyszczanie. To ja odżywiam się od 12 lat, a więc już ponad 12 lat, bardzo systematycznie stosuję suplementację. Bardzo szeroką, rano, wieczór, w przeciągu dnia, co najwyżej specjalna mieszanka ziołowa, herbatka, bardzo smaczna i sprawa załatwiona. Mój organizm otrzymuje to, co... I też grzeszę, od razu powiem wam, że grzeszę. Na przykład mam problemy ze snem, bo często pracuję do 2, do 3. To jest faktycznie, to jest bardzo... Przyznaję się bez bicia. Ale mam takie dni, że pracuję po prostu. Szukam materiałów, takim nocnym markiem jestem. To nie jest dobre oczywiście, ale staram się nadrabiać z kolei czym innym. Również ćwiczę. Nie mówię, że ćwiczę cały czas w ciągu roku, ale mam okresy 3-4 miesiące po prostu ćwiczeń. Później czasami z różnych względów jest przerwa 2-3 miesiące. Później znowu zaczynam ćwiczyć. 2 stycznia 2026 roku kończę 72 lata. Do dzisiaj potrafię kopać na wysokość na 1,80 m, 2 metry w zasadzie. I lewą i prawą nogą. Bez żadnego problemu. Jak to się mówi, mogę przytulić podeszwę gdzieś tam, powiedzmy, w tym momencie.
Czy to jest możliwe? Ależ oczywiście, bo ja wiem, że ja to robię. A więc, ale metoda drobnych kroków. To nie oznacza, że w przeciągu tygodnia wszystko możemy zrobić. Panie Nuszu, ale ja już mam 50 lat, czy to już chyba za późno. Kochani, ja zaczynałem ten mój program. Mamy rok 2025, a ja zaczynałem go około 13 lat temu. Bardzo regularne stosowanie, bo wcześniej też stosowałem różną suplementację, ale to nie było bardzo regularne. Nauczyłem się też ćwiczyć. Dużo ćwiczeń, na przykład rozciągających. Kilka razy uratowało mnie to przed rozerwaniem się, że tak powiem, na różnych schodach i tak na śliskich powierzchniach. A więc warto. Nie czekajmy, bo już się to życie komuś się skończyło. Nie, dopiero się zaczyna. Co z tego, że masz 50 czy 40 czy może 60 lat? Zacznij pewne rzeczy robić już dzisiaj. Bo dlaczego nie? Bo dlaczego nie? Kochani, na dzisiaj tyle. Jeszcze raz powtarzam, już z góry autentycznie reklamuję tą moją publikację. Jeszcze raz tutaj troszeczkę przejrzę. Ją pokażę po prostu odrobinkę wnętrza. Więc bogato ilustrowana, świetny papier i tak dalej. Ładnie wydana, ogromna masa, bardzo skrótowo, ale bardzo dokładnie pokazanych różnego rodzaju informacji dotyczących właśnie longevity, działań anti-aging, tego sposobu, jak o siebie bardzo dobrze zadbać. To jest, słuchajcie, po prostu kompendium wiedzy, które każdy w zasadzie powinien mieć, każdy z tych ludzi, którzy, tu są omówione wszystkie moje również książki, ci ludzie, którzy naprawdę myślą o tym, żeby ładnie wyglądać, to tutaj znajdą odpowiednią wiedzę, podaną w bardzo prosty sposób, bardzo przyjazny. To już wiem od pierwszych czytelników. I teraz jeszcze chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że propaguję tutaj program Beauty Metabolic Elite. Buduj piękność, sprawność od środka. To jest, słuchajcie, kochani, to jest program dla ludzi bardzo świadomych, którzy naprawdę chcą ładnie wyglądać, ale trzeba ciągle pamiętać, że to piękno zewnętrzne zależy od piękna wewnętrznego. Oto jak wyglądają, jak działają nasze wszystkie narządy wewnętrzne, nasze układy. Nie da się żadnym kremem, żadną szminką nadać naszej twarzy uśmiechu, jeżeli w środku wszystko jest w rozsypce. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję. Dziękuję jak zwykle za waszą obecność, za to, że mnie wysłuchujecie. Namawiam was do różnych działań. Daję swoją wiedzę, jestem praktykiem, nie tylko teoretykiem. Jeżeli zechcecie, możemy podjąć współpracę w tej dziedzinie, żebyście się lepiej czuli, lepiej wyglądali. Natomiast jeżeli nie chcecie, to wybierzcie coś sobie, tylko przemyślcie to, mając wiedzę. W moim przypadku mam gotowe, że tak powiem, nazwijmy to protokoły, gotowe do użycia, bo to jest wiedza i wiedza sprawdzona po prostu w praktyce przez kilkanaście lat. Praktykuję to na sobie, na moich wszystkich bliskich, na moich znajomych i naprawdę jest coś rewelacyjnego. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Oczywiście proszę o wasze subskrypcje, o wasze lajki, o wasze wpisy, o dzielenie się komentarzami, waszymi opiniami i tak dalej. Do zobaczenia wkrótce.